Pozwólcie, że opowiem wam historię. Historię o zdjęciu. Rok temu, będąc w Lwowie, dzięki couchsurfingowi ugościł mnie Nazar. Nazar przy pożegnaniu wyciągnął kilka zdjęć swojego autorstwa i powiedział, bym wylosował sobie jedno. Wylosowałem zdjęcie, które przedstawiało Nazara puszczającego latawca na jakiejś polanie, a na odwrocie narysowana była mapa. Mapa, bym mógł tam kiedyś dojechać. W taki oto sposób podarował mi przygodę. Przygodę, która stała się moim ukrytym pragnieniem. Stała się sidequestem, który leżał schowany w szafce i czekał na swój moment. Dokładnie 29 lipca 2020 roku, czyli 355 dni po otrzymaniu fotografii, wyruszyłem na poszukiwanie tego miejsca. Plecak waży z jedzeniem z 3 litrami wody, 18 kg z całym sprzętem. Tajemniczego, niczym zaginiona Atlantyda. O godzinie 23:23 wsiadłem do nocnego pociągu z Wrocławia do Przemyśla, gdzie dosiadła się do mnie Ania. Dzień dobry. Cześć! Jesteśmy już w Przemyślu. Kompanka w podróży i towarzyszka w wyprawach na dziki za wschód. Z Przemyśla pojechaliśmy do Medyki, jedynego przejścia granicznego, które można przekroczyć pieszo. Dojeżdżamy tam za 5 zł od osoby, mimo że na dworcu miły pan oferował nam podwózkę za jedyne 50 zł. 5 zł. Przez koronawirusa zdrożało. O całe... Pan chciał nas za 50. Tak. Wychodzimy prosto z pociągu i pan od razu się pyta, czy jedziemy do Medyki, no my tak. To on, że nas zabierze za 5 dych. A my, to fajnie. I poszliśmy sobie. I tutaj za piątaka od osoby do granicy. Na granicy jedyne co musieliśmy pokazać, oprócz paszportów, to jakieś ubezpieczenie na COVID, ponieważ cały czas oczywiście trwa pandemia. Na szczęście najtańsze ubezpieczenie przeszło, jak to pani celniczka skomentowała, a to jest to europejskie. I wpuściła nas, co prawda z grymasem, ale jednak do wielkiej, niepodległej Ukrainy. Spod samej granicy do Lwowa podjechaliśmy taksówką za jakieś 20-30 zł. Proszę bardzo, Jurku z Lwowa nam napisał kartonik 2 miejscowości. Tak. Co, Maniu? Wszystko dobrze. Mamy za 15 ziko do Lwowa, to uznamy, że pojedziemy sobie tam i stąd będziemy łapać. Tak. Nie ma sensu już się Nie tutaj... chcemy tracić czasu, poza tym pan nas wysadzi na No, obwodnicy, więc nie będziemy tam wjeżdżać. Bardzo spoko. Same plusy. Mam nadzieję, że tylko w ciągu 20 minut wyjedziemy. No, pewnie czekasz tych. Ale chyba kogoś właśnie ma, zobaczymy. No. Subcia. Jedziemy na razie do Lwowa, na obwodnicę. Zostaliśmy wysadzeni na obwodnicy Lwowa, więc postanowiliśmy łapać stopa. No to czekamy. A nie czekamy. Zapomniałem, że to wschód, a tutaj jest inna, lepsza mentalność. Udało nam się złapać prosto spod Lwowa do Chmielnickie, tak? Tak. Czyli no bardzo daleko. Jedziemy tirem. You can say your name. My name is Wadim. Ładnie. I jedziemy tirem w trójkę prosto Chmielnickie, czyli będziemy mieli jakieś 100 km do Kamieńca Podolskiego. Jest klimat, po prostu jest perfekto. Jest lepiej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Czekaliśmy niecałe pół godziny, więc jest elegancko. Władimir zabrał nas 240 km dalej do miejscowości Chmielnicki, co jak na ukraińskie warunki jest naprawdę sporo. Jest godzina 15. Mamy pauzę. Jak się nazywa ta miejscowość, do której jedziemy? Chmielnicki, do Chmielnicki. Jakieś z 2 godzinki myślę. I potem mamy jakieś kolejne 2 godziny do naszego podolskiego Kamieńca Podolskiego. Naszym celem był tego dnia Kamieniec Podolski. Miasto, które miało swoje 5 minut w trylogii Sienkiewicza Pan Wołodyjowski, gdzie tytułowy Wołodyjowski klepał Turków pod twierdzą. Czekamy właśnie na frytki i barszcz ukraiński. Płaciłaś już? Ile zapłaciłaś?
48 hrywien, czyli to jest na nasze podzielić na 14 z 5 zł. Ze zniżką jeszcze dla kierowców Tigo. 6 zł zapłaciłaś. Za nasze oba. Za 2 barszcze i za 2 porcje frytek 6 zł. W Polsce za tyle, to ja mogę co najwyżej talerze oblizywać, a i tak wyjdzie drożej. Nie. Razy 0,14 6,72 zł. Po niespełna 4 godzinach dojechaliśmy do Chmielnicki, skąd poszliśmy na PKS-a szukać wspaniałej i niepowtarzalnej marszrutki. Marszrutki, czyli obskurnej, zapyziałej furgonetki, co nikt nie wie jak, ale nadal jeździ. I pewnie będzie jeździć długo i po naszej śmierci. W akompaniamencie ukraińskiego Radia Maryja jechaliśmy drogami dziurawszymi niż szwajcarski ser. Mówię wam, kto tego raz w życiu nie przeżyje, ten nie zrozumie. Jesteśmy już jakieś w połowie trasy. Jeszcze jakaś godzina. Katiusza nieczęsto leci. Godzina 10, godzina 20 przed nami. Się jedzie. Przysięgam, już nigdy w Polsce nie będę narzekał na stan naszych dróg. Drogi mamy zajebiste. Koniec tematu. Na dzisiaj. O, hamuje. Te klocki to chyba 3-seryjne. 20-letnie klocki hamulcowe. Do Kamieńca dojechaliśmy około 20:30. Jesteśmy już w Kamieńcu Podolskim, więc idziemy się spotkać z naszym hostem Olkiem. Dzięki couchsurfingowi znalazłem na nocleg u Olga. Ugościł, nakarmił, a jej miejsce do spania było zacne. Czułem się, jakbym spał na chmurce z różowymi ledami. Kosmos. Po raz kolejny umocniłem się w przekonaniu, że couchsurfing jest po prostu świetny. No kocham, ale ile ja wspaniałych osób poznałem, to nie zliczę. 31 lipca. Do tego dnia odnalazłem to, na co tak długo czekałem. Miejsce ze zdjęcia. To właśnie ono okazało się przebić wszelkie moje oczekiwania. Spodziewałem się zwykłego pola na końcu świata, a napotkałem przeogromną i piękną zatokę z 80-metrowym klifem, schodzącym prosto do wody. Co prawda, na końcu świata, ale jednak coś pięknego. Wiecie, są takie momenty, w których wszystko przestaje mieć znaczenie. Ta paroga robiła, a lubi nie dała. Liczy się tylko ten moment. Jedyne, co pragniecie, to oddychać tym powietrzem. Zapamiętać tylko ten zachód słońca. Siedzieć w ciszy i cieszyć się chwilą. Szczęśliwa? Tak, nie mogę się napatrzeć. Nie wiem, co to było, ale magiczna aura wyciągnięta niczym ze scenki rodzajowej sprawiała, że człowiek czuł się lekko, czuł się szczęśliwie i czuł, że to jest właśnie sens życia. Czysta kwintesencja. Powoli zaczynam dostrzegać to, jak powinno i jak chcę, by wyglądało życie. Moje życie. Chcę być wolnym i móc ciągle doświadczać nowych przygód, które pozwalają mi poznawać cudowne osoby, z którymi tworzą nam się wspólne wspomnienia. You can wait for something. Samemu jest fajnie, ale z kimś jest jeszcze fajniej. Dziękuję, Nazar, że stworzyłeś tą przygodę. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny. Spasiba.